Nowy region ma w sobie potencjał i na bank znajdę tam swoje pierwsze bryłki żelaza. Ale najpierw odbiorę łupy od moich sług. Jednym słowem, wow, nazbierała sporo itemów. Deponuję cały łup w warsztacie i skrzyniach. Wydaję nowy rozkaz rajdu dla moich sług i zobaczmy, jak osadniczka sobie poradzi. Wytwarzam miksturę zwiększającą moją siłę i ulepszam moją miedzianą buławę. Odblokowuję nowe schematy pancerza i resztę nocy 25 poświęcam na pozyskanie podstawowych surowców, które pozwolą mi poszerzyć moją bazę. A przed nadejściem nocy 26 pora wyruszyć na północ w poszukiwaniu żelaza. I nie powiem, z tym ogniem może być problem, bo moi nowi przeciwnicy lubią go nadużywać. Znajduję nowy surowiec, jakim jest kwarc i przebijam się przez kolejne obozy harcowników, dzięki czemu znajduję swojego pierwszego konia. Nie powiem, już się jaram na opcję kustomizacji jego wyglądu, o ile taka będzie. I atakowanie z konia jest fajną rzeczą. Ale wracając, docieram do pierwszej farmy, która okazuje się niezłą farmą esencji. Darmowe skóry i na dodatek z nostalgią mogę okradać chaty biednych wieśniaków ze wszystkiego, co tam mają. Kurde, gdzieś już w jakiejś grze to widziałem. Znajduję srebro. Ale okazuje się, że ta nowa waluta może być dla mnie małym problemem. I w zależności ile mam jej ukrytej w kieszeniach, mogę zacząć tracić punkty życia. No nie powiem, sprawy mi to nie ułatwia. Dobra, ale nie ma co marudzić. Szukam żelaza, bo to w końcu po nie tu przybyłem. Tylko tego nigdzie nie ma. Nawet małego kawałeczka. Więc szybki powrót po to tylko, żeby zrzucić z siebie łupy i z wytworzonego papieru udaje mi się odblokować cały schemat na pancerz. Pancerz strażnika. Dzięki czemu otrzymamy premię do siły. A jeżeli założę cały set, to zyskam boost do posługiwania się bronią. I mój poziom dodatkowo skoczy o 1 punkt w górę. I po założeniu go tak szczerze, w porównaniu do poprzedniego, no ten set przypomina mi pierwszy skórzany pancerz z gry. No ale nie ma co narzekać. W przyszłości pewnie coś ładniejszego się pojawi. Nocy 27 wskakuję na mojego wiernego rumaka. Zaparkowałem go w domu i wyruszam na kolejną wyprawę na północ. I tym razem moim celem będzie przeszukanie większej połaci terenu. Tak by móc na przyszłość zorientować się, co gdzie leży i gdzie są ukryte obozy z cenniejszymi surowcami. No i cały czas nie zapominam o żelazie. Ale zanim to, niestety boleśnie musiałem przekonać się, że w tej części mapy są na mnie przygotowani. Bo czosnek na płotach okazuje się być kolejnym problemem, który nieźle mnie spowolni, jak i osłabi. A na dodatek, kiedy za długo w jego otoczeniu stoimy, ten ładuje mi dodatkowy licznik, przez co efekty negatywne trwają dłużej, a nawet zostają z nami, jeżeli nie jesteśmy w tym regionie, więc trochę lipa. Ale wracając, na ten moment rabuję tylko niewielkie posterunki wroga, a żelaza w okolicy jak nie było, tak nie ma. Wszędzie jest tylko wełniana nić, bawełna i konie, więc przemierzam kolejne części mapy, unikając potyczek. Boże kochany, gdzie oni mogą mieć to żelazo? Kamienia i drewna wszędzie tutaj w bród. Tego, czego nie znajduję na pewno jeszcze w okolicy, to miedź. Więc pierwsza lokacja nadal będzie dla mnie ważna. I w przyszłości pewnie zbudujemy sobie tam mały posterunek, żeby tylko stamtąd miedź pozyskiwać. A my w tym momencie musimy porozmawiać o czymś ważnym. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Opera GX to najlepsza przeglądarka dla graczy. Nie dość, że jesteście na bieżąco z premierami, to jeszcze wiecie o wszystkich darmóweczkach. A na dodatek nie musicie instalować żadnych zewnętrznych apek, żeby wiedzieć o przecenach gier. Opera pokazuje nam aktualne promocje gry, której szukamy. No sam zobacz, taki Ghost of Tsushima przeceniony o 46%, no żal nie brać. Także nie czekaj, drogi widzu, wchodź w opis, klikaj w link i pobieraj Operę. Bo jeżeli to zrobisz, wesprzesz mój kanał, dzięki czemu będę mógł tworzyć dla was więcej takich cudownych treści. Ale ja już nie przedłużam i wracajmy do odcinka. I tak przemierzam drogi i lasy i nagle spotykam odwiecznego wroga wampirów, wilkołaka, który jak na stworzenie musi posiadać naprawdę wysoki level, bo żadna z moich broni obecnie nie zadaje mu w ogóle obrażeń. I niestety zaliczam DDK. W tym starciu 1-0 dla wilkołaków, ale jeszcze kiedyś cię dorwę. Plus jest taki, że na szczęście zabił mnie blisko portalu, dzięki czemu nie musiałem tracić czasu na przedzieranie się przez te obozy po drodze. Co jakiś czas też na mapie pojawiają się zakapturzone postacie, więc postanowiłem sobie sprawdzić, co tam kryje się pod kapturkiem. Policzyłem jakiegoś goblina skarbnika, jak w Diablo 3, a dostałem tylko szkieleta. No trochę lipa. Ale nagle z nadejściem dnia okazuje się, że nasz znajomy wilkołak zmienił się w postać wieśniaka i obijają go pobliscy strażnicy. Co, ja mam nie skorzystać? Pochłaniam 55% esencję robotnika, eliminując pragnienie i mam boost do wydobywanych surowców. No i tak można grać. A co do pojedynku wilkołaki-wampiry, uznajmy, że mamy remis. I
O, los się do mnie uśmiechnął. Znajduję swoją pierwszą rudę żelaza. Małą, bo małą, ale jest. Dzięki esencji robotnika. Praca trwa szybciej i pozyskuje więcej rudy. I okazuje się, że to była jedyna ruda żelaza w okolicy. No trochę bieda. I znów sunę drogą, kanionami i lasami, gdzieniegdzie znajduję małe skupiska rudy. Ale jest jej za mało. I nie powiem, bo miedź zbierało się zdecydowanie łatwiej na pierwszej mapie. Decyduję się na eksterminację populacji niewielkiej osady. Może oni będą mieli odrobinę żelaza w domach. Niestety moje beztroskie poszukiwanie żelaza za chwilę pokrzyżuje kapłanka słońca i jej świta. No, może nie zadaje olbrzymich obrażeń, ale nadal jest dzień i wolę z nią nie walczyć. Szybkie przegrupowanie i pora na szabrowanie domów. Wstaje noc 28, więc jest odrobinę bezpieczniej. Kapłanka szybko mnie znajduje i zaczynam z nią zabawę w kotka i myszkę. Próbuję podjąć z nią walkę na mniejszej przestrzeni w domu, ale moje plany szybko krzyżują jej przyboczni. I znów szybkie przegrupowanie i niestety okazuje się, że ludzie z tej części krainy naprawdę są mocno przygotowani na walkę z wampirami. Taktyczny odwrót? Szybkie leczenie? Ty, ale czekaj, jakaś nowa klasa postaci. Uczone, wyglądają smakowicie. Tym bardziej nie stawiają jakiegoś większego oporu, kiedy się je bije. Muszę kiedyś przetestować, jaki mają pasywny efekt, jeżeli chodzi o ich krew. Pewnie coś związanego z magią lub boost do odkrywania technologii. Ale dobra, w pełni sił znów powracam do miasteczka. Siać postrach. Ty, ale czekaj, tu lata jakaś babuleńka. Co jest krawcową? I żeby było śmiesznie, okazuje się, że to jest mój kolejny cel. A na dodatek jest mobem pasywnym i nie bierze udziału w walce, tylko będzie cały czas uciekała. Więc w tym momencie wystarczy wybić wszystkie przeszkadzajki, postaci pomniejszych przeciwników i chodź no tu babciu. Tak, tylko żeby było śmieszniej, jak na swoje lata Kobicina ma parę w nogach. I muszę się śpieszyć, bo okazuje się, że wioska to jakiś spawner bossów. Więc szybka eliminacja babci, wypijamy cenną esencję i dosłownie palimy wrotę z tego miejsca. Bo łowcy wampirów czekają na każdym kroku. I zastanawiasz się pewnie, co zabicie tak uroczej staruszki mogło mi dać. No dzięki niej odblokowałem nowe obiekty, takie jak krosno i stół krawiecki. I dodatkowo sam mogę zacząć wytwarzać część surowców potrzebnych na nowe pancerze. Także dzięki babciu. Babciu. Pora szybko wracać do bazy, pokonać drzewca i przetopić pierwsze sztaby żelaza. Trochę czasu na tym zajdzie, tym bardziej 20 bryłek to jedna sztaba, a ja na sam warsztat kowalski będę potrzebował 35. Dobra, nie ma co czekać. Ulepszam swój miecz i jeszcze dnia 29 wyruszam sprawdzić okolice Świętej Góry. No skoro to góra, to może jakieś dodatkowe żelazo też się tam znajdzie. I znów spotykam Belmonta, ewidentnie chłop mnie szuka. Plus padam jeszcze na nowego łowcę, którym jest Tristan, który ewidentnie będzie jednym z moich nowych celi. Ale to w przyszłości, bo teraz jedyne co, to mogę go połaskotać po kostkach moją bronią. Ale wracając, docieram w okolice gór. Krajobraz jest w moich klimatach. Może kiedyś tutaj bazę sobie postawię. Tylko szkoda, że w okolicy nie znajduję nic innego prócz wilków, niedźwiedzi i kilku skał. To ewidentnie nie jest ta lokacja, jeżeli chodzi o żelazo. Więc postanawiam powrócić do krain centralnych. Przebijam się coraz głębiej w tym biomie. I niestety moje szczęście mnie chyba opuściło, bo nie znajduję żadnej zakichanej bryłki. A zwiedziłem już sporą część mapy. Zawiedziony miałem już wracać. Aż tu nagle ja miałem kopalnię żelaza pod samym nosem. Serio? Jak ja to przegapiłem? Dobra, nieważne, lecę tam od razu i na bank stamtąd będę mógł wyjść z masą dodatkowych bryłek żelaza. Oj, i tu już ci powiem, że się nie pomyliłem. Ale sama kopalnia leży na styku 3 instancji. Dodatkowo w jej okolicy są też nieumarli. Jak się za chwilę okaże, to oni właśnie kontrolują kopalnię żelaza. No dobra, ale żelazo znalezione można wydobywać, no nie do końca. Bo żeby było śmieszniej, w samej kopalni muszą być ukryte 2 bossy. Jednym z nich jest przeklęta łuczniczka światła, która oczywiście na starcie musi mnie pogonić z kopalni. No dobra, mogło pójść lepiej, ale i tak udało się i jestem w środku. I mogę zacząć wydobywać upragnione żelazo. Oj, teraz to na bank mi go nie braknie. Tym bardziej obecność łuczniczki światła okazuje się być dość przydatna, bo czyści mi trasę ze wszystkich przeciwników. A ja spokojnie mogę zbierać żelazo, plus inne fanty, które ona po sobie zostawi. I takim oto sposobem nocy 30 mam pełne 6 staków żelaza. I nie powiem, bo trochę się nad tym żelastwem nabiegałem, ale w końcu je mam i mogę zacząć kolejny etap mojej operacji. Operacji dominacji wieśniaków z krain centralnych. Ale najpierw wrócę do bazy i wytworzę swój nowy ekwipunek. Pierścień zwiększający prędkość ataku. No dobra, delikatnie zwiększa tą prędkość ataku, nie jest aż tak mocno odczuwalna, no ale jest. I
i mogę udać się na krótki odpoczynek, żeby szybko powrócić do gry i odebrać łupy od moich sług. I niestety wampirze osadnik nie przeżył tego starcia. Więc sorry, ale podziękuję już chyba osadnikom i koleżanka leci do kosza. Stawiam swój pierwszy zielnik, na którym od razu sadzę pierwsze rośliny. Sprawdzam co tam u moich truposzy, by następnie zmierzyć się ze stosem ciał. I muszę przyznać, twardy jest i mocniejszy od takiego klasycznego golema. I dosłownie jest gąbką na obrażenia, bo przyjmuje cios za ciosem. No ale dobra, przeciwnik powalony i grobowy pył zdobyty. Z nocy 31 postanawiam przeprowadzić znów małą rekrutację. Stawiam teraz jednak na mocniejszą jednostkę z obozu harcowników. Jestem ciekawy, czy uda mi się złapać ognistą łuczniczkę, bo nie powiem, jeżeli mi potrafią napsuć krwi, to jak napsują krwi moim przeciwnikom, kiedy staną się też wampirami. I świetnie, mam jedną, więc maleńka wskakuj do trumny. Tylko co ja będę robił przez 20 minut? I jak to co? Gromadził dodatkowe drewno, by móc przerobić je na deski i trociny, a następnie z trocin i trawy wytworzy papier. Stać mnie w końcu na warsztat kowalski, więc jako, że nie mam jeszcze kuźni, stawiam go w pierwszym lepszym miejscu. I dzięki niemu mam dostęp do całkiem nowego arsenału broni. Wow, ale będzie kucia. Tylko nie wiem po co są te klucze. No dobra, są do trybu multi, ale wiecie, musiałem przyaktorzyć. Ale nieważne. Ważne jest jednak to, by pozyskać teraz nową wiedzę od bossów. Wytwarzam żelazny miecz i teraz jestem gotowy. Tak, przynajmniej tak myślałem. Nocy 32 wstaje krwawy księżyc, więc postanawiam nie czekać za resztą itemów i ruszam od razu na poszukiwanie rycerza o przydomku Vincent Mroźny. Ale ja go pieszczotliwie nazwę Panem Soplem. I swoją drogą twórcy go trochę pokarali tą nazwą. Ale zasadzam się na Pana Sopla w lesie i od razu uderzam w niego magią chaosu. Na starcie Pan Sopel nie wydaje się być mocny. I na dodatek widzę lekki recykling umiejętności bossów. Chodzi mi o tą lodową tarczę, która przypomniała mi króla bandytów i jego możliwość odbijania pocisków. Ale nagle jak nie dostanę w plecy strzałą z koktajlem Mołotowa, tak szczerze, gdyby nie ta sytuacja, Pan Sopel byłby już martwy. A tak, nie dość, że się rozkręcił, to jeszcze miał przewagę nade mną, bo nie miałem po prostu życia, żeby z nim walczyć. I niestety, ale wygrywa nasz pierwszy pojedynek. Ale jako, że noc jeszcze młoda, ja się nie poddaję i odzyskuję swoje rzeczy. I pora na starcie numer 2. Ale czekaj, jeszcze żelazo, bo przecież go tutaj nie zostawię. I okazuje się, że pojedynek drugi miał odbyć się w forcie Pana Sopla. W pierwszej kolejności musiałem uporać się tylko z jego strażnikami i nie powiem, szło nieźle. No chyba, że mnie nie zacznie zamrażać, bo to była moja udręka drugiego pojedynku. Bo kiedy zdobywałem przewagę, ten musiał mnie po prostu zamienić w sopel lodu. No dobra, ale lekka zmiana zaklęć i do 3 razy sztuka. No przecież nie może być taki niepokonany. Nie zważam już nawet na to, że wstaje kolejny poranek, bo w razie czego zluruję go tak, żeby wlazł za mną do budynku lub też do namiotu i pobawię się z nim w chowanego. Tym razem idzie naprawdę dobrze. Mocne wejście i tylko tego nie zepsuć. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo nagle od połowy pojedynku to on wiedzie prym. I nie wiedzieć czemu w pewnym momencie rzuca podwójnym lodowym pociskiem w moją stronę i dobija mnie potężnym lodowym tąpnięciem, czym pokazuje mi, że nie jest tak naprawdę prostym przeciwnikiem. I zanim wrócę na kolejny pojedynek z nim, trzeba będzie się do niego lepiej przygotować.